Nasze reguły Sun Show, zarówno Easy Sun Show, jak i Light Sun Show, są ustalone tak, by promowane było wykorzystanie umiejętności rozwijanych w Tway Show, by elementy występujące w Tway Show jak najwyraźniej przejawiały się w współzawodnictwie Sun Show. Sprzyja temu m.in. stosunkowo krótki czas pojedynczego starcia, maksymalnie 15 sekund, oraz mały rozmiar pola walki 5 na 5 metrów przy punktowaniu wyrzucenia przeciwnika z pola walki, co symbolizuje wrzucenie go na przykład na zewnętrzny obiekt w sytuacji rzeczywistego starcia, czy zrzucenie go z platformy, na jakich w dawnych Chinach odbywały się pojedynki. W ten sposób powstaje sytuacja szybkiego, gwałtownego starcia, w którym nie ma miejsca na taktyczne rozkładanie sił na wiele rund, długich rund i na wyczekiwanie na okazję. Faktycznie mamy tutaj do czynienia z czymś, co w typowo uderzanych sportach walki traktowane jest wręcz jako niepożądane. Sytuacja, jakiej raczej się unika, gdyż często wynika z tego po prostu bezładna wymiana uderzeń. Tymczasem nasz trening podporządkowany jest właśnie w dużej mierze rozwijaniu umiejętności pozwalających zwiększyć szansę skutecznego rozstrzygnięcia na swoją korzyść takiej sytuacji. Ma to oczywiście bezpośredni związek z treningiem Tway Show. Zasady kontroli, skośnych płaszczyzn, równoczesnego ataku i obrony, wpływania na równowagę przeciwnika. Tego uczymy się w Tway Show. W wersji określanej Tway Duan Show, czy Ban Tway Ban Duan, włączane jest do tego uderzenie. A potem te umiejętności przenoszone są do wolnej walki Sun Show. Starcie w formule Easy Sun Show rozpocząć się może bądź od kontaktu ramion, tak jak w Tway Show, bądź z dystansu. Podczas turniejów w eliminacjach stosowany będzie pierwszy wariant z kontaktu, a w dalszych fazach, ćwierćfinałach, półfinałach, finałach drugi, czyli start z dystansu. Niezależnie od tego, czy zaczynamy od kontaktu, czy zaczynamy z dystansu, w trakcie starcia w Easy Sun Show nie ma obowiązku utrzymywania kontaktu, możliwe jest zrywanie kontaktu, swobodne przemieszczanie się po polu walki. Stosowane mogą być uderzenia wszystkimi częściami ciała. Pięścią, dłonią, przedramieniem, łokciem, głową, barkiem, kolanem, kopnięcia. Przy czym w formule Easy Sun Show uderzenia powinny być lekkie, kontrolowane. Mocniej uderza się tylko na przód tułowia chroniony z odpowiednim pancerzem. Uderzenia i kopnięcia kierowane są na tułów i głowę przeciwnika, z wyjątkiem krocza, szyi, karku, tyłu głowy, szczytu głowy, linii kręgosłupa. Mocny kontakt dozwolony jest także między ramionami, między ramieniem a kopiącą nogą oraz pomiędzy kopiącymi nogami. Nie wolno natomiast atakować kolan oraz łokci wyprostowanej ręki. Ponadto możliwe są wszystkie te akcje, które stosuje się w Free Step Tway Show, czyli wszelkie naciskanie, popychanie, pociąganie, przekierowywanie akcji przeciwnika dla zakłócenia jego pozycji, jego struktury, jego równowagi, także dla otwarcia jego obrony, dla łatwiejszego uderzania, czy dla wyrzucenia go z pola walki. Do części ciała, na które można oddziaływać w ten sposób, dochodzi jeszcze noga uniesiona do kopnięcia, czego oczywiście nie było w Tway Show. Podobnie jak w Free Step Tway Show, w Easy Sun Show również dozwolone jest sporadyczne, krótkotrwałe chwytanie, niepełne obejmowanie, zahaczanie o szyję. Zabronione jest m.in.
jakiekolwiek atakowanie nogi, która nie jest uniesiona do kopnięcia, rzuty z głębokim objęciem przeciwnika, czyli typu przez biodro, również rzuty z podcięciem związane to jest oczywiście z zakazem atakowania nogi, która nie jest uniesiona do kopnięcia. Zabronione jest wykonywanie dźwigni. W formule Easy Sun Show, mimo tego, że kontakt jest w dużej mierze ograniczony, stosuje się również spory zestaw sprzętu ochronnego, a to po to, by formuła ta była dostępna dla większej liczby ćwiczących, czyli sport walki dla każdego. Pojedyncze starcie trwa 15 sekund, jednak może zakończyć się wcześniej, jeżeli nastąpi sytuacja, która powoduje przyznanie jednemu z zawodników punktu. Punkty przyznawane są w następujących sytuacjach. Gdy przeciwnik wykroczy przynajmniej jedną stopą z pola walki. Symbolizuje to upadek z platformy, na jakich w Chinach dawniej odbywały się pojedynki. My ten element zachowujemy, natomiast nie stosujemy platformy, a płaskie pole walki ze względów bezpieczeństwa. Punkt przysługuje również wtedy, gdy przeciwnik upada lub przynajmniej podpiera się. Pod warunkiem, że drugi z zawodników pozostaje w stójce. Punkt przysługuje również za wyraźne uderzenie. Ono ma być lekkie, oczywiście z wyjątkiem uderzeń skierowanych na przód, na pancerz, z przodu tułowia, ale powinno być wyraźne, z ekspresją energii, z włożeniem w to, pokazanie, że wkładamy w to ciało. W przypadku tych uderzeń, które nie są skierowane na przód tułowia, one muszą być czyste, nie są zaliczane uderzenia częściowo blokowane, hamowane w wyniku zderzenia z rękoma przeciwnika, jego bloków i zasłon. Natomiast w przypadku uderzeń na pancerz, niezależnie od tego, czy było to uderzenie właśnie częściowo hamowane, jeżeli zawodnik pokaże, że on mocno je wykonał na tą część, ono jest jak najbardziej zaliczane. Nie jest zaliczane w przypadku tych uderzeń na inne części ciała, które nie są wykonywane w pełnym kontakcie, ponieważ trudniej byłoby wtedy w ogóle ocenić skuteczność takiego uderzenia, czy tam rzeczywiście była siła, która spowodowałaby, że to uderzenie przeszło, czy nie. Po prostu nie można tam włożyć pełnej siły, żeby uniknąć silnego uderzenia, mocnego uderzenia przeciwnika. Jeżeli uderzenie z obydwu stron nastąpi niemalże równocześnie, wówczas punktu nie przyzna. W pewnym stopniu mamy więc tutaj do czynienia z formułą bliską temu, co jest określone jako point fighting, ale ponieważ część uderzeń, które nie są czyste, są częściowo hamowane, nie są zaliczane, równocześnie zachodzi tutaj pewne podobieństwo do light kontaktu. Przynajmniej w części. Należy też zwrócić uwagę na taką sytuację, gdy jeden z zawodników drugiego wypycha z pola walki, ale ten drugi w tym czasie wykonuje kilka uderzeń. Nawet jeżeli będąc wypychany nie jest w stanie zaangażować w pełni całego ciała, zrobić tego ekspresywnie, pokazując eksplozywną siłę, to również właśnie ten wypychany w takiej sytuacji uzyskuje punkt.
Dlatego, że w formule pełnokontaktowej wypychanie nieudolne karane byłoby po prostu silnymi uderzeniami, natomiast w formule, gdy nie można mocno uderzać, prowokowałoby to właśnie pchanie mimo wszystko, bo przeciwnik nie może mocno uderzyć. Żeby tego uniknąć, wprowadzona została tego typu zasada, czyli wypchnięcie musi nastąpić w taki sposób, że przeciwnika kontrolujemy, nie pozwalamy mu na uderzanie. Cała walka z założenia trwa 5 starć po 15 sekund. Starcia, jak już mówiliśmy, mogą zakończyć się wcześniej, jeżeli nastąpi punktowane uderzenie, obalenie przeciwnika, wyrzucenie go z pola walki. A oprócz tego cała walka może się zakończyć już po 3 starciach. Jeżeli w 3 starciach jeden z przeciwników uzyska 3 punkty. Może się zakończyć po 4 starciach, jeżeli nie było takiej sytuacji, ale po 4 starciach jeden z przeciwników ma przewagę 2 punktów. Natomiast jeżeli po 5 startach nie ma rozstrzygnięcia, odbywa się dodatkowe 6. 15-sekundowe starcie. Jeżeli wówczas w dalszym ciągu nie ma rozstrzygnięcia, decyduje waga, czyli zwycięża ten zawodnik, który jest lżejszy. A w przypadku jednakowej wagi decyzję podejmuje sędzia główny, biorąc pod uwagę efektowność i różnorodność akcji, kontrolę nad przeciwnikiem, ekspresję eksplozywności w tych kontrolowanych uderzeniach, zwinność przemieszczania się, harmonię miękkości i twardości,